Blisko rok temu pojawił się film, w którym pokazywaliśmy Wam najnowszy procesor 12. generacji Core i9 od Intela. W tamtym momencie był to jeden z najpotężniejszych układów, jakie mogły znaleźć się w komputerach osobistych. Tak jak już mówiłem, minął rok, a na rynek trafiła kolejna 13. generacja procesorów od tej legendarnej już firmy. Tym razem mamy tutaj układ Intel Core i7 13700K, który względem poprzedniej generacji ma całkiem sporo ulepszeń. Ale więcej powiem Wam w dzisiejszym odcinku na kanale Technostrefa, także ja jestem Alo i zapraszam Was do oglądania. Musicie wiedzieć, że ten odcinek powstał we współpracy z firmą Intel, która dostarczyła nam ten układ do filmu. W tym filmie będzie także konkurs, także oglądajcie uważnie do końca, bo do wygrania będzie właśnie taka płyta od MSI, która wspiera najnowsze procesory z 13. generacji Intela, także szczegóły pod koniec. Ubiegłoroczna 12. generacja procesorów Intel wprowadziła coś, czego wiele osób się w zasadzie nie spodziewało. Przez wiele lat przyjęło się, że wielordzeniowe procesory w komputerach są zbudowane z pojedynczych rdzeni o tej samej wydajności. Nie miało znaczenia, czy jest ich 4, 8 czy 16. Wszystkie miały taką samą teoretyczną wydajność. Natomiast 12. generacja wiele zmieniła. Wszystko dlatego, że teraz istnieje podział na rdzenie wydajnościowe i energooszczędne, podobnie jak ma to miejsce na przykład w smartfonach czy generalnie procesorach ARM. Dokładnie o tym, jak one działają, opowiadaliśmy Wam już w filmie ten niecały rok temu, a link jak zawsze do filmu znajdziecie w karcie. Natomiast w wielkim skrócie rdzenie wydajnościowe to te, które skupiają się na dostarczaniu Wam maksymalnej mocy obliczeniowej bez zważenia na zużycie energii czy produkowane ciepło. To na nich uruchamiają się gry, programy do obróbki grafiki i wideo czy tworzenia modeli 3D. Z kolei rdzenie energooszczędne, jak zresztą sama nazwa wskazuje, skupiają się na oferowaniu maksymalnej wydajności przy minimalnym zużyciu prądu i to właśnie ta optymalizacja energii jest tutaj najważniejsza. Te rdzenie, mimo że znajdują się w tym samym procesorze, są fizycznie oddzielone od tych oferujących wysoką wydajność i zajmują się zupełnie innymi procesami. Zatem mogą obsługiwać na przykład takie rzeczy uruchomione w tle jak aktywne rozmowy na Discordzie, przeglądarki internetowe, launchery gier takich jak Steam czy Epic. W najnowszych procesorach Intela ta technologia została jeszcze bardziej dopracowana. W procesorze i7 13700K znalazło się równo 8 rdzeni wydajnościowych i 8 rdzeni energooszczędnych. Niemniej układ z najwyższej półki z tej generacji oferuje aż 16 rdzeni oszczędzających energię. Klasycznie już dla Intela nie zabrakło tutaj technologii hyperthreading, która każdy rdzeń wydajnościowy dzieli na dwa wątki. W tym miejscu muszę także zwrócić uwagę na jedną dość istotną rzecz. Zwykle przesiadka na nową generację to nie tylko zakup nowego procesora, ale i płyty głównej czy nawet pamięci RAM. Jednak w tym przypadku raczej nie będziecie tego musieli robić, jeżeli Wasze komputery działają w oparciu o 12. generację. Układy Intela z 13. generacji są kompatybilne wstecznie z płytami głównymi opartymi o chipset Z690, nawet z pamięciami DDR4. Ale w procesorach z 13. generacji od Intela nie zabrakło oczywiście wsparcia dla takich standardów jak DDR5, PCI Express 5.0, Thunderbolt 4 czy możliwości podkręcania procesorów, by jeszcze bardziej podbić ich osiągi. No ale właśnie, mógłbym Wam w tym miejscu przytoczyć screeny z najróżniejszych testów syntetycznych, porównania z innymi procesorami czy piękne wykresy pokazujące przyrosty w wydajności. Ale chyba nie o to chodzi, bo kolejne punkty w benchmarku nie zawsze muszą oznaczać realne możliwości, które procesory oferują swoim użytkownikom. Za sprawą podziału na dwa typy rdzeni procesory Intel Core z 13. generacji stawiają bardzo mocno na wielozadaniowość. Takie możliwości docenią osoby, które wykorzystują komputery do wielu czynności jednocześnie. Gry mogą być tutaj ciekawym przykładem. Z roku na rok wymagają od naszych komputerów coraz większej mocy obliczeniowej, ale dają w zamian bardziej realistyczne doznania. Jednak już od dawna na komputerach wielu graczy w trakcie rozgrywki nie działają jedynie ich ulubione gry. Bardzo często w tle uruchomiona jest przeglądarka, komunikator, launcher pokroju Steama i kilka innych na przykład dodatkowych mniejszych usług, choćby do monitorowania wydajności. To wszystko do działania potrzebuje przecież mocy obliczeniowej. Prawda, że w większości przypadków ta jest niewielka,
ale zabiera cenną wydajność z gier, które potrzebują jej jak najwięcej. Właśnie tutaj pojawiają się rdzenie energooszczędne. Te przejmują te prostsze zadania i mniej wymagające. Tym samym moc obliczeniowa będzie dostępna dla tej wymagającej gry, która sprawia, że wasz procesor wyciska z siebie 7 poty. Oczywiście, wiadomo, potrzebujecie do tego jeszcze również odpowiednio wydajnej karty graficznej, ale myślę, że wiecie, o co mi chodzi. Oczywiście wydajność w dużym stopniu zależy również od samej gry i tego, w jaki sposób wykorzystuje dostępne rdzenie do obliczeń. Ogromny przyrost wydajności mogą odczuć także osoby, które komputerów używają na przykład do pracy kreatywnej. Wyższe taktowanie można odczuć praktycznie na każdym kroku, czy to w pakiecie Adobe, programach do modelowania 3D, czy w końcu przy tworzeniu gier. Swoją drogą, pewnie wielu z was przynajmniej raz w życiu chciało wyrenderować jakiś film i przy kliknięciu przycisku eksportuj komputer ze spokojnej maszyny przechodził w tryb odrzutowca, wykorzystując całą dostępną moc obliczeniową i nie pozwalając przy tym na przykład obejrzeć nawet filmu na YouTube. Dlatego najnowsze procesory Intela z 13 generacji nie tylko powinny stawić czoła takim problemom, ale są także w stanie poradzić sobie z eksportem ogromnych projektów nawet 30% szybciej niż poprzednia generacja. A wy w międzyczasie możecie oglądać śmieszne kotki w internecie. Jak już wspominałem na początku filmu, przygotowaliśmy dla was konkurs, gdzie do wygrania będzie płyta MSI oparta o najnowszy chipset Z790, który pozwoli wam podkręcać najnowsze procesory Intel Core z 13 generacji, oczywiście o ile te mają literkę K przy nazwie. Płyta MSI Pro Z790A Wi-Fi DDR4 oferuje 16-fazowe zasilanie, przy tym również wsparcie dla pamięci DDR4 o częstotliwości do 5333 MHz. Do tego jest również pełne wsparcie dla najnowszych kart graficznych wykorzystujących slot PCI Express 5.0, które dodatkowo wzmocniono, bo ostatnie RTX-y trochę przybrały na wadze. Na pokładzie znajduje się także moduł Wi-Fi 6E oraz szeroki zestaw portów. Więcej szczegółów znajdziecie w opisie pod tym filmem. A do czego wy używacie komputera? Czy lubicie grać w gry, a może używacie go do profesjonalnych zastosowań? Dajcie znać w komentarzu, a tymczasem jeżeli nie wiecie, jakie słuchawki kupić, to sprawdźcie nasz najnowszy film.